3, 2, 1, witam serdecznie, 200 IQ, gry planszowe, moi drodzy. Witamy w kolejnej gierce, a raczej gierkach, bo tu obok też gramy dzisiaj w klubie, także troszeczkę może być głośniej, jak będę mówił. Gramy dzisiaj na terenie brukowym, także jest klimat miasta, tak się ten teren prezentuje. Oświetlenie może nie być najlepszej jakości, ale dzisiaj warunki polowe, także nie będziemy tutaj jakby nad tym za bardzo polemizować. W ciemności, w półmroku będziemy dzisiaj grali. No dzisiaj co? Kolejne podejście do nagrania z cyklu Exploration kontra Outcaści, bo graliśmy, chyba mamy trzeci mecz i nie udało nam się nigdy tego dograć. Czy materiały mam, ale nie wiem, jakoś tak nigdy nam to merytorycznie dobrze nie wyszło. Mam nadzieję, że dzisiaj wreszcie zobaczycie Wiktorię na takim battle reporcie. Właśnie na dzisiaj naprzeciw siebie stają mercenary, czyli Victoria Chambers i jej siostra versus znowu Maxine z mojej strony. Gramy Covert Operation 50 Soulstone'ów. Tak wygląda deploy. Także co, będziemy dzisiaj standardowo grali na podsumowaniu tur. No i co? I tyle. Będziemy jakby co, coś się ciekawego działo. Wydaje mi się, też kamerkę odpalimy. Jakby ktoś się zastanawiał, Calypso nowe malowanie, butle na pomarańczowo ostatnio trochę podmieniałem, także miałem czas, to się trochę pobawiłem. Z ważnych elementów na pewno jest to, że to jest teren hazardu, Poison 1 i Severe. Nie robimy damage'a na tym. Wszystko możemy niszczyć oprócz płotków, inaczej, możemy niszczyć tylko beczki i skrzynki. Poza tym nic nie możemy tu niszczyć, także to jest teren distractible. No i co? I to tyle. Także posąg jest, dzisiaj już dostał hita, także posąg znowu jest zniszczony. Także on co odcinek upada, bo ta podstawka jest za mała, jest za wysoki i prawa grawitacji go zawsze niszczą, ale niestety znowu jest ułamany, jakby ktoś się zastanawiał. Dobra, wracamy po pierwszej turze, jakimś podsumowaniem, tyle z mojej strony, yo. Dobra, witam serdecznie moi drodzy, podsumowanie tury numer 1, także skończyliśmy, tak wygląda rozstawienie. Maxinka pokazuje masterów, tutaj dwie Wiktorie, jedna, druga, trochę flanki po stronie mojej lewej, po prawej przeciwnika, maszyniści. I co? I generalnie trochę fokusów poleciało, jeden fokus na Runinie, jeden fokus na Bishopie, 4 fokusy na Calypso z duetem w Bebe. Damage ciekawe, bo tutaj poszedł Red Joker na Calypso, został z jednym życia. Maxinka wjechała w Brawlera, on został na chyba 4 czy 5? Ile on tam dostał? 4 życia ma, bo dostał 2 razy po 2. Tak. No i co? I to chyba tyle. Vanessa też próbowała w Harate, nie udało się. No i teraz będziemy zaczynali tak zwaną prawilną turę. Także co, tasujemy karty i przechodzimy do tury numer 2. Mamy w planach chyba zagrać 4, tak myślę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj chyba więcej nie ma co omawiać. Także nieszczęście po mojej stronie. Wiktoria znowu zajebała za 7 Red Jokerem w Calypso, ale to chyba już mówiłem. No to dobra, nie będę tu przedłużał. Wracamy zaraz. Dobra mordeczki, to jest koniec drugiej tury, teraz będziemy już sobie punktowali. Dużo się zadziało. Przede wszystkim zacznę od tych, co już z nami nie będą grali. Jeśli chodzi o stronę Explorersów, Orville i Maszynista wycięci przez Wiktorię. No jednak to jest nieuchronna sprawa, tu na pewno ktoś padnie jak się gra z nimi. Ja już tutaj, że tak powiem, mój mindset jest przestawiony. Nie dbamy już o te jednostki, które wiem, że padną, bo nie da się przed nimi uciec. Jeśli chodzi o przeciwnika, na pewno leży mu Vanessa i ktoś jeszcze leży? Chyba nie. Wiktoria na jednym życiu i Vanessa padła, tak? Tak, Vanessa padła. No, Vanessa padła, dobra moi drodzy, no to zaczynamy od strategii. Ile punktów u outcastów? Czy ja mam jednego za tą główną strategię? No bo więcej się nie da zrobić, nie? Czyli kto claimuje? Klejmuję... Przybliżę. Tutaj ta osoba jedna. Czyli Brawler, tak jak myślałem, mogłem tam się wbić. Ale tu i tak był drugi, więc to byłoby bez sensu. Dobra, czyli claimuję, no może być tak. Bo tak się chyba daje. Tak, 1 punkt dla outcastów, w tym momencie jest 1-0. U mnie to będzie następująca sprawa, ponieważ u mnie sklejmuje sobie Maxine. Nie jest w engage'u, bo Bishop musi być w 0 calach, więc Maxine sobie claimuje, więc jest 1-1. Co do moich spisków, ja już tu ujawniam, mam Assassinate w ogóle, które wziąłem pierwszy chyba raz od dawien dawno, no ale Maxine jest chyba masterem, który powinien atakować w
w Assassinata, więc mam drugi punkt za to, że Wiktoria przeżyła do końca tury i w tym momencie ma mniej niż połowę życia, ma dokładnie hapów 1, czyli to jest 2-1 dla Explorersów. No i drugi spisek to jest sabotaż, czyli postawienie 2 spisków markera przy terenie i tutaj, że tak powiem, przeciwnik nic z tym w sumie jeszcze nie zrobił, więc zdejmuje 2 punkty, żeby uzyskać punktację 3-1, więc jeżeli chodzi o Explorersów, to wyszedł mi komplet. No i co? I to chyba tyle. Jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że na samą turę Wiktorie mają po 2, nie, jedna Wiktoria ma 2 poisony, druga Wiktoria nie ma, ale za to Bishop ma. No i to tyle. Sytuacja jest dość jeszcze mi się wydaje ciekawa, ale tutaj na pewno trzeba sobie pozaznaczyć punktację i będziemy zaczynali trzecią turę. No i co? I to tyle. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że Vanessa padła od Maxinki, bo wjechała z charge'em i no jednak ten miażdżący jest ten atak z -2 movementa. Wydaje mi się, że to był... Na początku nie disrespektowałem to, ale wydaje się skuteczny. To jest tak jakby na przykład Wiktoria wali z testatem 7-5 defa, nie? Podobna sprawa. Dobra, no to co? No to tyle. Wracamy do następnej tury, także yo. Krótko, zwięźle, jak tu mówią na temat, moi drodzy, sytuacja jest następująca. Zacznę od punktacji. 3 outcaści mają punkt za strategię. Tu jest engage, tu jest engage i tu jest jeden claim token, ale ten claim token ewentualny, który mógłby być, go nie ma, bo potrzebujesz 2, żeby zdobyć następny punkt. Jeżeli chodzi o spiski. Dobra. Więc ja ci go nabijam. Nie, to chyba nic nie ma. Ja na razie jeszcze też nic nie mam. Jeśli chodzi o tych, co padli, moi drodzy, emisary, niestety leży Orville padł, maszynista i niestety Harata, bardzo ciężką sytuacją, która się tam zdarzyła na stole. Jeśli chodzi o outcastów, Bishop dołączył do grona zmarłych i chyba ktoś jeszcze dołączył, nie pamiętam kto tam był. Wiktorię generalnie na 2 życia, Taylor na 1 życia, dużo poisonów przez tą rzekę przechodzi. No i co? I kontynuujemy, bo to jest ostatnia tura, nie? Także tak sytuacja wygląda. Wracamy na końcu 4, także ją. Wracam tutaj po małym fuck-upie przy podsumowaniu tej ostatniej tury. Dobra, więc co? Chcesz jeszcze? Ja na razie nie. Kończymy, że tak powiem, 4. turę, to jest wynik końcowy meczu, także stół w tym momencie wygląda w ten sposób. Jeśli chodzi o strategię i każde te podsumowanie punktowe, to tak, za strategię tutaj nie ma nic, jeśli chodzi o dodatkowe punkty. Na pewno jest punkt za Assassinate, za Wiktorię, których nie ma w tym momencie na stole, bo obie w sumie padły. Pierwszy raz to się udało i to dziwne Maxine. No i co? I drugi punkt za sabotaż wchodzi, więc ja dostaję w tym momencie dla Exploresu są 2 punkty. Niestety outcaści w tej turze nie zdobyli punktu żadnego, więc tak, jaki wynik jest dla outcastów? 1, tak? Czyli jest 3 było, plus 2 to jest 5-1 w tym momencie. No i na tym będziemy kończyli. Ja chciałem jeszcze tylko słowa podsumowania, bo to będzie pierwszy filmik, gdzie będziemy mieli na wideo i na YouTubie, że tak powiem, outcastów. Sytuacja była dość bardzo, powiem, zmienna, bo szala się przechylała po jednej i po drugiej stronie. Ostatnia tura okazała się dość kluczową sprawą, ponieważ pozwoliła bardzo mocny damage zadać. I to o dziwo znowu Maxine, tak samo jak z Lady Justice, ona po prostu wpierniczyła się i dość mocno zaczęła bić. No i niestety Wiktorie tego nie utrzymały, pewnie jakby one się aktywowały, pewnie by poszedł burst i też by coś ciekawego się na pewno z tego urodziło, ale w każdym razie ostatnia szala zwycięstwa się przerodziła dla Maxine. Także co, no to chyba tyle. Dzisiaj znowu gramy w klubie w Zielonej Górze, także to nie jest, że tak powiem, są mecze wyjazdowe. Nagraliśmy w sumie 2 filmiki, bo chłopaki na stole obok też nagrywali swoje podsumowania, też to był ciekawy meczyk. Pewnie ja wrzucę pierw ich meczyk, więc jak to oglądacie, to już pewnie oglądaliście ich mecz, bo ten będzie jako drugi, wydaje mi się. No i co? I nie wiem, Michał, jeszcze jakieś słowa chcesz podsumowania od siebie dodać? No nie, no mi się wydaje, że była wyrównana walka do jakiegoś momentu, a ostatnia runda przeważyła, nie? No gdzieś tam się skupiała na tych swoich spiskach i tak dalej, ale no nie wyszło tak jak chciałem. Rzeka mnie trochę zjadła i tutaj troszkę mechanika też moich postaci, nie mam latania, nie mam niczego, no ale
do tego trzeba się jakoś tam przyzwyczaić i nauczyć, jak tym grać. Nie? Jeszcze tylko powiedzmy sobie, jakie spiski mieliśmy dla wszystkich. Ja miałem Sabotaż i Assassinate w A sumie. ja już- też miałem Assassina, czyli celowania w Mastera i miałem Vendettę, tak? Vendettę po części udało się zrealizować. Tak, czyli ale w sumie nie jest 5-1, tylko 5-2, bo Vendetta ci weszła na koniec. nie, bo powinna ta postać przeżyć, a nie przeżyła. Ale ta, która zaatakowała. Czyli ja chyba na Roninie miałeś. Nie, na A, Taylorze. dobra. No to niestety, tak jak jest wynik 5-1, tyle kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że wiktorie się będą częściej pojawiały. Tutaj czekamy na mecz Gildia kontra Outcasti, to na pewno będzie ciekawa sprawa. Sam jestem ciekawy, jak ten mecz przebiegnie. Pewnie na następnym spotkaniu właśnie ten mecz tak będzie, ta rozgrywka będzie tak wyglądała. No i to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Nie zapominajcie o lajkach, bo na ten kanał tego potrzebuje. No i to tyle. Trzymajcie się, elo. Yo. A i mam nadzieję, że to, że nagrywam w półmroku, aż tak mocno nie popsuje feelingu. I tylko dla tych, co śledzą malowanie, trochę Calypso odbudowany jest i poprawiony OSL na Maximi, to tyle. Także dzisiaj Calypso elegancko się prezentuje. Tyle, elo.